Hej, myszki, to ja, Coco Bechamel. Witam w beszamelowym Q&A, czyli pytania i odpowiedzi z Coco. Papierosy szkodzą, nie palimy, to tylko prop. Ops. Dzisiaj będzie trochę dłużej, więc nie będę robiła długiego wprowadzenia. Lecimy od razu. Hop. Jak dowiedziałaś się i zaczęłaś drag? Dorastając w małym mieście w Polsce, mój kontakt z drag queen był minimalny i ograniczył się do chyba 4 filmów na Polsacie, Klatka dla ptaków, Priscilla Królowa Pustyni, Ślicznotki i to 4 oraz Bodo śpiewający Sex Appeal przebrany za Mae West. Przyznam się bez bicia, dopiero kontakt z programem RuPaul Drag Race uświadomił mi, ile rzemiosła wchodzi w sztukę drag. Ile masz lat? 1 000 000. Powiem w ten sposób, zbliżam się do 30, tylko od drugiej strony. Koty czy psy? Bardzo długo wolałam koty, ale potem na studiach mój współlokator miał tak durnego kota, że na chwilę obecną psy wygrywają. Od ilu lat jest jeść drag queen? No tego się tak myszko nie pisze, ale ci wybaczam. Dokładnie w maju wybiją mi 2 latka. Jak wyglądał twój pierwszy występ jako drag queen i jakie masz rady dla początkujących? Pierwszy występ. Przez 2 tygodnie uczyłam się choreografii, tekstu, chodzenia na szpilkach, szykowałem sobie kieckie i włosy, a potem zapomniałem pendrive'a z utworem Na 5 minut przed wyjściem do sceny musiałam sobie znaleźć na moim własnym telefonie piosenkę, która będzie pasowała do mojego looku. Taki z tego morał, że pierwszym występem nie należy się przesadnie przejmować. I tak coś się może skrzaczyć, jak nie z waszej winy, to z cudzej. Jak robisz tak wspaniałe brwi? 3 kreski i ombre. To pytanie się trochę spóźniło, bo w zeszłym odcinku Niezbędnika mogliście sobie podejrzeć mniej więcej, jak wygląda mój proces. Jak urodził się pomysł na wyjazd do Stanów? Czy ciężko było to zorganizować? Pomysł na wyjazd był niezależny od Coco i pojawił się na długo przed tym, nim zaczęłam robić drag, więc nie powinnam się w ogóle wypowiadać. Ale skoro już pytacie, pierwszy etap to loteria, więc nie macie za dużo do robienia, logujecie się i czekacie na szczęście. Następnie szykujecie masę dokumentów i jak wam się wszystko uda, dostajecie wizę. Mnie najbardziej przerażało to, że od chwili, w której dostajecie ostatnią pieczątkę, od chwili, w której wymówią tak, na pewno, macie niecałe 6 miesięcy na wyjazd. Tyle są ważne badania lekarskie. Dla mnie 6 miesięcy, aby przygotować się do tak wielkiego przedsięwzięcia, to było wyjątkowo mało i minęło jak sekunda. Co sprawia, że czujesz się wyjątkowo dobrze na scenie. Pieniądze! Oraz no oczywiście publiczność. Jeżeli ludzie faktycznie przychodzą, chcą się bawić, krzyczą, wiwatują, dają tipy. Bezcenne. Czemu częściej nie śpiewasz na żywo? Nie chcę marudzić, ale po pierwsze drag jest niewygodny, trudniej się oddycha, a więc i trudniej się śpiewa. Pod ten sam punkt dodam, że w dragu rzadko ma się okazję odlać kartofelki, dlatego też staram się dużo mniej pić. Zarówno pełen pęcherz, jak i suchość w gardle nie pomagają w występach na żywo. Poza tym nocne kluby nie zawsze mają nagłośnienie, nie zliczę ile razy nie słyszałam siebie, podkładu albo obu. Obiecuję już kończę narzekać. Kolejny powód, jednak kiedy śpiewa się z playbacku, czy jak wolicie lip-synkuje, dużo więcej błędów uchodzi płazem. Możesz mieć zadyszkę, możesz zapomnieć parę słów, masz okazję, żeby wysłać komuś buziaczkę, a piosenka leci dalej. Jeżeli śpiewacie na żywo, no... Skąd masz peruki? Odpowiem wymijająco z internetu. I może to trochę złośliwa odpowiedź, ale robię to dla waszego dobra. Ponieważ do wielu osób nie dociera, że takiej peruki w rozsądnej cenie nie dostaniecie. Peruka za $100 może wyglądać gorzej niż taka za 20, jeżeli nie potraficie się nią zająć. Spaghetti czy Minecraft? Spaghetti, Minecraft mi się przejadł. Która część dragu jest twoja ulubiona? Makijaż i włosy. Jak ci szło uczenie? Co? Jak ci szło uczenie chodzenia na szpilkach? Czy ktoś miał z tego bekę? Rozczaruję was nudną odpowiedzią. Moje pierwsze szpilki nie były szczególnie wysokie, a ja i tak chodzę bardzo sztywno i powoli, więc nie musiałem się bać, że się zabiję. Czy czerpiesz z kogoś inspirację? Inspirują mnie osoby, które robią swoje i nieważne co świat mówi, osiągają sukcesy na swoich warunkach. Twój ulubiony duet w dragu. Na chwilę obecną Internet is for Porn z musicalu Avenue Q. Nie tylko widownia ma masę radochy, ale również ja, a ja jestem najważniejsza. Twoje najśmieszniejsze zdarzenie z najlepszą przyjaciółką drag. Tak wam w tajemnicy powiem, że to pytanie zadała Delon, dlatego odpowiedź też go uwzględni. Jak dla mnie najzabawniejsze sytuacje z moją najlepszą przyjaciółką w dragu? Było puszczenie błąka w windzie, z której nie mógł uciec. Czy nosisz damską bieliznę? Chyba raczej szarzyznę w moim wypadku, albo żółciznę. A tak poważnie, noszę dokładnie tyle, ile muszę, żeby stworzyć kobiecą sylwetkę, czyli powiedzmy stanik, kraj stopy, bo to też się liczy jako bielizna rzekomo. Gorset. Ale jeżeli liczycie, że pod sukienką znajdziecie jakieś sexy kornkowe majteczki, to się gorzko rozczarujecie. Jak spławiasz gości, gdy jesteś w dragu, a ewidentnie chcą czegoś więcej niż rozmowę i szota? Mówię im, że mam męża. Aż się spociłam.
przyzwyczajenia mam ochotę mówić o tym, jak o kolejnym odcinku Niezbędnika. A to nie był Niezbędnik, to było Q&A, więc może nie powstrzymywać. Dlatego dziękuję za nadesłane pytania, dziękuję za waszą uwagę. Mam nadzieję, że teraz znacie mnie troszkę lepiej i będziecie mnie jeszcze bardziej kochać. Jak zwykle zapraszam was do moich social mediów. Lajki i subskrypcje nie nabiją się same. Pamiętajcie, żeby zadawać mi więcej pytań, to będzie więcej Q&A. Papatki!